Narodowe Centrum Nauki jest agencją rządową powołaną do finansowania badań naukowych w zakresie badań podstawowych. Mieścimy się w Krakowie. Agencja powstała w 2011 roku i od tego czasu sfinansowała blisko 30 000 projektów kierowanych przez ponad 21 000 laureatów. Duża część jest realizowana przez zespoły naukowe, co oznacza, że wsparliśmy wysiłki badawcze kilkudziesięciu tysięcy naukowców w Polsce. Od samego początku Centrum stara się wdrażać dobre i międzynarodowo uznane wzorce funkcjonowania, które, mamy nadzieję, dobrze służą naszym naukowcom. Obserwowany klinicznie rozwój oporności komórek rakowych na leki o działaniu cytostatycznym jest jednym z głównych niepowodzeń terapii przeciwnowotworowych. W ramach projektu Sonata BIS, finansowanego przez NCN, rozwijamy metody wysokorozdzielczego obrazowania pierwszej zewnętrznej bariery komórki, czyli błony plazmatycznej. Dzięki zastosowaniu połączenia mikroskopii sił atomowych ze spektroskopią w podczerwieni jesteśmy w stanie scharakteryzować biomolekuły tworzące błony w ich natywnej konfiguracji. Wykazujemy, że rozwojowi oporności lekowej towarzyszą zmiany biochemiczne i biofizyczne błon w skali nanometrycznej. Narodowe Centrum Nauki oferuje konkursy wspierające badaczki i badaczy na każdym etapie ich kariery naukowej we wszystkich dziedzinach nauki. Konkurs Opus jest otwarty dla wszystkich, bez względu na etap kariery naukowej. Dla młodych badaczy bez doktoratu mamy w ofercie konkurs Preludium. Natomiast tym, którzy już uzyskali stopień doktora, oferujemy konkursy Sonatina, Sonata oraz Sonata BIS. Z kolei najbardziej doświadczeni naukowcy mogą wziąć udział w konkursie Maestro. W naszej ofercie jest również konkurs Miniatura, który wspiera naukowców w stawianiu pierwszych kroków w systemie grantowym. Najnowsze badania pokazują, że drapieżniki nie tylko zjadają swoje ofiary, ale również powodują zmiany behawioralne i fizjologiczne u zwierząt, na które polują. Ryzyko drapieżnictwa postrzegane przez zwierzęta wywołuje u nich zwiększone wydzielanie tzw. hormonów stresu, wydalanie nadmiaru azotu i wzrost zapotrzebowania na wysokoenergetyczny pokarm. W naszych badaniach prowadzonych w ramach grantu NCN w Puszczy Białowieskiej będziemy poszukiwać różnic w składzie chemicznym roślin zjadanych przez jelenie, które są ofiarami wilków, oraz badać, jakie ilości węgla i azotu przedostają się do gleby i czy ten proces może mieć wpływ na zmiany klimatyczne. NCN jesteśmy również skuteczni w pozyskiwaniu grantów z programów ramowych Unii Europejskiej. W imieniu naszych partnerów zagranicznych agencji pozyskaliśmy 36 milionów euro z Horyzontu 2020 i jesteśmy liderem 2 międzynarodowych programów. Są to Quantera z zakresu technologii kwantowych oraz CHANCE w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Dzięki tym inicjatywom polscy naukowcy mogą prowadzić badania w dużych międzynarodowych zespołach. Ponadto dzięki funduszom z programu Marii Skłodowska-Curie Actions zorganizowaliśmy 6 konkursów Polonez BIS dla naukowców z zagranicy chcących prowadzić badania w Polsce. W 2021 roku zostaliśmy krajowym koordynatorem Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Bioróżnorodności Biodiversa Plus, uruchomionego w programie ramowym Horyzont Europa. W ramach tej globalnej współpracy Centrum co roku ogłasza konkursy na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu ochrony i monitoringu różnorodności biologicznej na Ziemi. Projekt, którym kieruję, dotyczy tego, w jaki sposób nowe technologie wpływają na doświadczanie i postrzeganie czasu. Postęp technologiczny zmienia wiele aspektów naszego życia. Choć umożliwia wydajniejsze działanie i oszczędność czasu, to równocześnie może nas wpędzać w pułapkę nadmiernej zależności od technologii i utraty kontroli nad własnym czasem. Badania prowadzone w ramach projektu CHANCE pozwolą lepiej zrozumieć wpływ tych zjawisk na funkcjonowanie człowieka w erze cyfrowej Europy. Zapraszamy do składania wniosków. Za wszystkich Państwa trzymamy kciuki. Ludzie, nie budynki. Współpraca międzynarodowa. Doskonałość naukowa. Otwarta nauka. Mobilność. Badania podstawowe. Młodzi naukowcy. NCN to tlen. Gramy dla polskiej nauki.